Jak widzieliście na przebitkach i tak jak teraz właśnie widzicie, będziemy budować drona 3-calowego opartego na ramie Seeker 3 od firmy Deep Space. Bardzo ciekawa rama moim zdaniem. Całość będzie tutaj nam zasilać oto właśnie kontroler lotu, w zasadzie stack od firmy Flywoo o nazwie Goku. Jaki odbiornik RC? To już widzieliście. Tu będziemy mieć standardowo Express LRS, odbiornik RC od firmy SpeeDB na częstotliwość 2,4 GHz. A tutaj mamy GPS. GPS będzie to oczywiście standardowo oparty na chipie M10, tym razem od firmy Flyfish. Zestaw napędowy. No właśnie, tutaj ciekawostka. Znane, bardzo dobrze lubiane silniki 1404 od firmy Diaton o nazwie Mamba i kilowoltaż wynoszący 5000 kV. Zasilanie od 3 do 4S. System wizji. No pewnie poznajecie. Nie mogłoby być inaczej. Coś od firmy Cadix i rozwiązanie pod nazwą Walksney Avatar, ale tym razem Moonlight, czyli jednostka nagrywająca dodatkowo na kartę pamięci materiały wideo maksymalnie w 4K 60 klatkach. Całość z baterią, żeby ważyła w okolicach 250 gramów. Będzie ciężko. Podejrzewam, że podczas tego materiału tego nie uzyskam, ale mój cel ostateczny jest taki, żeby wbić się w przepisy 250 gramów FPV. Jak wyjdzie, zobaczymy. Zanim przejdziemy do pełnej budowy drona, myślę, że warto by było przyjrzeć się dokładniej stackowi od firmy Flywoo o nazwie Goku. Mamy tutaj dokładniej do czynienia z kontrolerem lotu opartym na procesorze F722 i żyroskopie ICM42688. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze barometr wbudowany. I co jest ciekawego w tym kontrolerze lotu, zobaczcie na te oto gniazda. Do tej pory nie spotykałem takich gniazd w kontrolerach lotu. Jest to taka dosyć ciekawa rzecz. Powinna nam ta rzecz zabezpieczyć przed przypadkowym wypięciem się wtyczki JST. Tak, nie wiem, czy to jest JST, raczej nie jest typowa wtyczka JST. Mamy tutaj taki dodatkowy zatrzask. Do tej pory w kontrolerach lotu tego nie widziałem. Ciekawa rzecz. Myślę, że reszta twórców, producentów kontrolerów lotu powinna zaczerpnąć ten pomysł, bo jest bardzo ciekawy, podoba mi się. Chociaż, tak szczerze mówiąc, nigdy mi się z kontrolera lotu sama wtyczka nie wypięła, nawet przy większych upadkach. Ale cóż, upadki są różne i podejrzewam, że znajdą się tacy pechowcy. Dodatkowo, już stało się to standardem, mamy gniazdo połączeniowe USB-C, także nie musimy już pamiętać, którą stroną podłączyć wtyczkę USB. Jeżeli chodzi o regulatory również w formacie 20×20 mm. Są to regulatory z oprogramowaniem AM32 tym razem i ich zasilanie to od 3 do 6 S. Maksymalny amperaż na jeden silnik to 45 amperów. Bardzo ciekawe. Pewnie zwróciliście uwagę, że ten kontroler lotu, jak i właśnie te oto regulatory strasznie mi się błyszczą pod światłem. Jest to sprawka, mojego polakierowania tych oto rzeczy lakierem PVB 60, żeby sobie tutaj nieco przyspieszyć pracę. Wcześniej polakierowałem zarówno kontroler lotu, jak i regulatory po obu stronach, ale pomijając oczywiście wyprowadzenia padów lutowniczych, bo to nie ma sensu i tak będziemy tutaj lutować, przejeżdżać z cyną i byśmy spotopili lakier. Nie chroniłby on przed niczym w tym przypadku przy połączeniach lutowanych, więc to zrobimy na sam koniec.
I teraz postanowiłem się zatrzymać z budową. Słuchajcie, można troszeczkę sobie teraz omówić przy budowie, jakie są wnioski i problemy. Problem mam jeden. Właśnie przez to, że silniki kupiłem do tego drona używane. 1404, no bardzo fajne silniczki, ale problem jest taki, że tutaj, gdzie przedłużałem kable silnikowe, bo one były troszeczkę za krótkie, to niestety w tym miejscu akurat idealnie tutaj, gdzie robiłem przedłużanie kabli, zobaczcie, tutaj gdzie mam termokurczki, no akurat idealnie tak przypada, że na tych miejscach łączenia przypadają pola lutownicze w regulatorach. Myślę, co z tym zrobić. Czy jeszcze raz po prostu nie rozebrać tych silników, nie skrócić je w innym miejscu. Największy problem to widzę, że będzie prawdopodobnie na tyle, bo na przodzie no to akurat tutaj to nie będzie tak dużego, widzę, problemu. Tak, widzę, że największy problem to jednak będzie z tyłem, bo przód jednak jest krótszy i tutaj to sobie spokojnie poradzę. Natomiast nad tyłem muszę się zastanowić, czy czasami
nie rozwalić tego lutowania i po prostu troszeczkę więcej uciąć i spowodować to, że po prostu tego kabla oryginalnego będzie mniej, a przedłużanego więcej. No niestety tak się jakoś nie układa podczas tej budowy zbytnio z tymi przewodami. No tak bywa, słuchajcie, coś kupujemy z drugiej ręki, trzeba brać to pod uwagę, że może coś być trudniej, nie tak. No niestety przedłużanie robiłem bez wcześniejszej przymiarki. Wszystko jak widzicie pierwszy raz tutaj przymierzam do lutowania. Poza tym co? No myślę, że idzie całkiem dobrze. Mam już wstępne tutaj pomiary. Wyjąłem sobie jednostkę Wolksney Moonlight z innego drona, na którym latała. No i słuchajcie, też tutaj się zapowiada bardzo ciekawie. Zobaczcie, jak duża jest ta jednostka cyfrowa w stosunku do całości ramy. To jest po prostu klocek, klucha taka naprawdę bardzo ciężka, duża. A jeszcze trzeba będzie dodać tutaj anteny, przewody. Naprawdę, no powiem wam, że śmiesznie to wszystko wygląda, bo w tym momencie to najwięcej miejsca będzie zajmowała jednostka cyfrowa od systemu wideo FPV, a reszta to jest taka naprawdę miniaturowa w stosunku do tego, jak wcześniej miałem do czynienia z 5-calowymi dronami. To tutaj naprawdę wszystko jest takie, no minimalizuj po prostu. Dobra, słuchajcie, zabieram się dalej. Muszę rozplanować pracę nad tymi silnikami, bo wizje mam dwie, że albo przewody silnikowe ułożyć pod regulatorami, zrobić coś takiego, że pod regulatorami by musiały iść w ten sposób na zawikę. Tak. I tutaj dopiero byśmy wychodzili kablami w ten oto sposób. Niestety myślę, że nie mamy tyle miejsca. Sam ten stack jest dosyć wymagający. Zobaczcie, no akurat w przypadku budowy tej ramy tak oto muszę mieć właśnie regulatory umiejscowione, bo tak przypada akurat tutaj konektor XT30. Wyprowadzeniami plus i minus muszę akurat tak mieć, żeby kablami za bardzo nie mieszać zasilającymi. I co się okazuje, jak w ten sposób ułożę regulatory i kontrolę lotu, no to patrzcie, mam tak mało miejsca, muszę jeszcze tu podkładki dać między regulatory a kontrolę lotu. No bo jak tutaj się przyjrzycie, zobaczcie, po prostu gniazda połączeniowe na siebie nachodzą i tutaj te gumki żadnej izolacji nawet nam tutaj nie wprowadzają. Także jest tutaj kilka takich super niuansów, które zaczęły wychodzić w trakcie budowy jak zwykle. Ale ja się nie poddaję, słuchajcie, no ja widzę coraz bardziej, że złożenie tego drona w 250 gramach opartego na jednostce Wolksney Avatar Moonlight chyba nie dam rady. Będę musiał coś tutaj jeszcze lajtować, nie wiem, przycinać ramę, lajtować, nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Zabieram się dalej za budowę. Będziecie dalej widzieć, jak idą postępy w pracy. No i co? Pierwsze co, no to muszę polutować te silniki. A więc co? Lecimy dalej z tematem. Hopla!